Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Arrow ECS Polska, dystrybutor Pure Storage. Dziś porozmawiamy o Portworx by Pure Storage, wiodącej platformie do przechowywania danych w środowisku kubernetesowym. Poza tym będziemy rozmawiać dużo o skalowalnym storage'u. Zapraszam Cię serdecznie i nie zapomnij zasubskrybować. Słuchajcie, no dzisiaj Evolution Cast 47, to już parę odcinków za nami. Ze mną jest Bogusz Krzysiek, Pure Storage. Będziemy rozmawiać o storage'u, ale też nie o storage'u, o różnych dziwnych rzeczach, które związane są z technologią, ale przede wszystkim o use case'ach tych rzeczy. Także bardzo miło. Ja nazywam się Maciej Klelusz. I cóż, panowie, możemy przejść do rzeczy chyba, co? Możemy zacząć o tym wszystkim rozmawiać. Przede wszystkim Portworx. O co tu w ogóle chodzi? Co to jest? Co to jest? Przecież to nie jest Pure. To się nie nazywa Pure Storage, to się nazywa Portworx. Dlaczego w ogóle o tym będziemy rozmawiać? Fajnie, że pytasz, bo wiesz, zwykle ludzie, z którymi rozmawiamy, kojarzą nas właśnie, tak jak wspomniałeś, przez pryzmat storage'u i tego, że no tam trochę mieszamy na tym rynku, więc bardzo miło nam o tym słyszeć. No ale Portworx to rzeczywiście jest taki twór. Ja lubię go, znaczy nie bierz tego za gwarant, cieszę się, że Bogusz jest z nami, to najwyżej poprawi wszystko, co mówię tutaj, nie? Dostałem licencję na kłamanie, więc... Natomiast Portworx ja traktuję trochę jako taką zmianę w świecie kontenerów, jaka była w momencie, kiedy VMware pojawił się na rynku, kiedy to z silosowych rozwiązań jakby braku elastyczności przerzucania aplikacji między jednym miejscem a drugim, jakby gorszą utylizacją, wyzwaniami związanymi z managementem tego wszystkiego. Pojawił się VMware, który przyszedł jakby cały na białe, mówi: ja wam uelastycznie to wszystko, z silosów przejdziecie na coś, co jest rozproszone, będzie wam łatwiej to zarządzać tym, będziecie mogli budować usługi związane z bezpieczeństwem, z dostępnością tych danych, elastycznie konsumować zasoby. No i dla mnie czymś takim jest Portworx właśnie w świecie kontenerów. W świecie kontenerów z czymś, co nazywamy persistent volumes, czyli wszędzie tam, gdzie musimy odkładać dane, gdzie te dane są istotne do kolejnych jakby transakcji na tych danych, gdzie one są ważne dla nas. No i co najważniejsze dla mnie w tym zagadnieniu, to Portworx jest produktem, który jest jakby inaczej, nie jest zależny od platformy, na której jest uruchamiany. Możemy go uruchomić w chmurze, Ale możemy go uruchomić co to właśnie oznacza? No właśnie to jest... Fajnie, że to jest teraz znowu, potraktujmy to jako warstwę middleware'ową, czyli jakby taki mostek łączący nam świat orkiestratora z światem zasobów dyskowych, które mogą być reprezentowane jako zasób, jako file system, jako raw diski, jako... Ale to się jakby Krzysiek instaluje jako plugin do Kubernetesa, to jest... No w którym to miejscu rezyduje jakby w tym całym stosie? I widzisz, cieszę się, że Bogusz jest ze mną. Cieszę się, że Bogusz jest ze mną. To jest po prostu kolejny pod w Kubernetesie. Czyli zarządzasz tym dokładnie tak aplikacją redundantną, wymagającą na dzień dzisiejszy 3 węzłów. Pracujemy nad wersją 2-węzłową również. 3 węzły, z czego 2 przynajmniej muszą być storage'owe, czyli innymi słowy muszą do nich być podłączone wolumeny, żeby istniał jakikolwiek replika set w języku Kubernetesa. Ale zarządza się tym dokładnie tak samo. Portworx tak naprawdę jest warstwą abstrakcji, czy nam się to podoba, czy nie, ale jego zaletą jest to, że potrafi wciągnąć istniejące już dyski i zasoby klienta, czy patrząc po prostu przez pryzmat klastra i zacząć nimi zarządzać. Natomiast rozszerzając to, co Krzysiek powiedział, dla mnie to nie jest rewolucja tego rodzaju. Dla mnie to jest odpowiedź na to, że skoro świat, region, biznes, jak patrzeć, idzie w kierunku kontenerów, usług kontenerowych przede wszystkim, kiedyś jako ciekawostki, później rzeczy DevOpsowe i teraz jako alternatywy, no ale czegoś, na czym ma biznes działać, no to jeżeli biznes ma na czymś działać, to coś potrzebuje 100% gwarancji działania, ciągłości działania oraz możliwości przywracania się do poprzedniej wersji. I skoro użyliśmy wersji analogii do maszyn wirtualnych, to z mojej perspektywy i niestety przynudzam, ale powtarzam to zdanie już od ponad 2 lat, odkąd Pure dokonał akwizycji Portworxa,
Portworx robi dla usług kontenerowych to, co VMware robił dla wirtualnych maszyn, czyli zapewnia ich spójny backup, zapewnia ich spójną replikację, możliwość zachowania ciągłości działania pomiędzy on-prem a chmurą, pomiędzy różnymi instalacjami on-prem. No i pomijając te wszystkie cechy, jego zasadniczą zaletą jest to, że jest całkowicie heterogeniczny, czyli nie jest piórowy w rozumieniu na przykład storage'u, tylko wszystko to, co używasz do orkiestracji swoich kontenerów, najpewniej współpracuje z Portworxem albo Portworx z tym współpracuje. Dlatego możesz pożenić tak wiele bytów. Oraz to, co pokazały 2 ostatnie lata i co bardzo wielu osobom się podoba, Portworx umożliwia kompletne uniezależnienie się adminów Kubernetesa bądź application developerów od ludzi zajmujących się infrastrukturą, VMware'em, storage'em, czymkolwiek, co jest pod spodem. Daje im możliwość zarządzania danymi i zapewniania ich ciągłości działania, redundancji na warstwie aplikacyjnej, na warstwie kontenerów. Od co? Dla niektórych w takim razie, bo ogromna zaleta. Bo to jest w sumie dość ciekawe, bo Pure Storage jest znany, jak sami zresztą stwierdziliście, od przechowywania, obróbki, przetwarzania, no generalnie pracy z danymi, nie? Jako firma storage'owa. Zakup Portworxa ile lat temu? 4? No już pewnie parę będzie, nie? No kilkanaście lat temu. 3 lub 4 lata temu, nie? Kilkanaście lat temu, 3 lata. Jak to się wpisuje w tą taką waszą strategię tego, że w zasadzie grono waszych klientów jest oparte o dane? Jak to się wpisuje w to? To jest kolejny level, taki czysto software'owy, który ma ujednolicić dostęp do danych, w których pod spodem jest Pure, czy to dla was nie ma żadnego znaczenia? Ma nie mieć znaczenia. Dla klienta. Wszystko ma być łatwe, przezroczyste, zautomatyzowane. I żeby tak było, no to mimo, że my zaczęliśmy od warstwy przechowywania danych na samym dole, jak to się mówi o storage'u często, od piwnicy, to jak być może słyszałeś, Pure nie ma filozofii tworzenia produktów do integracji, za które pobieralibyśmy opłaty, licencje, etc. My otwieramy się całkowicie na partnerów technologicznych, ponieważ wiemy, że zainteresowanie w ogóle pamięcią masową przychodzi stamtąd. Od właścicieli aplikacji, od bezpieczników tak zwanych i tak dalej, zależnie jakie zagadnienie w tej chwili CIO danej firmy ma do zaadresowania. Więc tak jak byliśmy, jedno to tylko zdanie, jak byliśmy wielkim partnerem, jesteśmy VMware'a poprzez wspólny rozwój technologiczny, tak rozpoznaliśmy, że kontenery są przyszłością i po prostu stwierdziliśmy, że nad tą warstwą też trzeba pracować. Dodam tylko taką ciekawostką, w Purze była dyskusja na temat usunięcia słowa storage z nazwy, ale póki co to nie przeszło. Rozumiem. Czyli Pure by zostało dodanie nowość. The Pure, yeah. No, purystyczna firma bardzo. Nic nie będzie niczego jak u pewnego kandydata. Pewnego już świętej pamięci. Niestety. To może w tą stronę idźcie. Słuchajcie, to jeszcze jedno pytanie, bo mamy Portworxa i jest on zunifikowany, udostępnia naszym użytkownikom zunifikowany dostęp do danych, przenoszalność, redundancję, nadmiarowość, whatever tam. Wszystko, co jest piękne, związane z danymi w kontekście kontenerów. Jakie widzicie use case'y w Polsce po tych kilku latach oferowania tego? Gdzie ten software ląduje i co on tam robi? O matko, Krzysztof? Nie, ale dobrze, dziękuję za udzielenie głosu, bo wiesz, bo zwykle jak prowadzimy spotkanie z Boguszem, to się przekrzykujemy na tym spotkaniu i niezwykle niekomfortowo czujemy się na tym aktualnym, gdzie wiesz, bez scenariusza, bez niczego musimy nie ma zmian. Jak to wygląda? Dziękuję. Wiecie co, tak naprawdę use case'y, których dotykamy w regionie tutaj naszym, to są związane ze skalowalnością środowiska. Portworx umożliwia nam, jakby jest taka usługa, która umożliwia nam skalowanie środowiska tak zwanym autopilotem poprzez, wiesz, magiczny Black Friday, pojawia się Black Friday, trochę jak uczucie w chmurze, do którego kiedyś jakby parę podcastów temu opowiadałeś o tym, jak chmura daje ci te elastyczności, które z tym są związane. Przepraszam, troszeczkę zboczę z tego tematu, ale jest to jakby dla mnie dosyć istotne, żeby zrozumieć, że
Firma nie dlatego szuka jakby odcięcia się od tej warstwy storage'owej, z tego względu, że my chcemy być pozycjonowani no właśnie, jako twór, który usprawnia procesy po stronie klienta związane z wyzwaniami płynącymi z przechowywania danych. Te wyzwania są w obszarze... Platform. Jak to pięknie nazywają teraz. Teraz to się nazywa Enterprise Data what? Bogusz, jaka jest ten? Jaka jest nazwa albo nie wiem, Enterprise Data Cloud. Enterprise Data Cloud. I Data Cloud nie dotyczy tego, że to jest tylko i wyłącznie w chmurze, ale że mamy możliwość rozproszenia tego między warstwą fizyczną, tutaj w tak zwanym jakby w żargonie on-premium, a tym, co jest w chmurze. Natomiast wracając do naszych use case'ów, no to skalowanie aplikacji. Mamy kilku klientów, którzy świadczą usługi związane z przewożeniem ludzi, z przewożeniem towaru, z jakby wszelkiego rodzaju nowe aplikacje, które powstają. Jeżeli tak spojrzymy na ten landscape aplikacji, no to one są już oparte o kontenery. Te kontenery części są persistent, części są non-persistent, niemniej jednak to jest kierunek, w którym się rozwija. Jeżeli zobaczymy na aplikacje, które do tej pory były aplikacjami monolitycznymi, aktualnie one są pchane do świata kontenerowego, nie po to, że taki jest trend, tylko po to, że ilość zmian, które wprowadzamy na aplikacji, nie wiem, miesięcznie, tygodniowo jest na tyle duża, że przeładowywanie całego kodu aplikacji byłoby bardzo ryzykowne, no bo może, jak doskonale wiemy, może wpływać na stabilne działanie tego monolitycznego tworu. I jaki to jest sektor, powiedz, przede wszystkim, jakiś to jest związane z sektorem, nie, to jest bankowość, to jest healthcare, gdzie tego jest dużo? Fajnie, że pytasz o sektor. Największą dynamikę widzimy w e-commerce i w logistyce. To, co się jeszcze pojawia, to wszelkiego rodzaju instytucje finansowe. Z tego względu, że na pewno każdy z słuchaczy słyszał o czymś takim jak sztuczna inteligencja, więc jak słyszysz o sztucznej inteligencji, na pewno wiesz, że pod spodem są odpalone kontenery. To, w jaki sposób jest to modelowane, to jest jakby kwestia sposobu, algorytmu, czy też produktu finalnego, który się chce osiągnąć. Niemniej jednak skalowanie sztucznej inteligencji będzie następowało właśnie przez usługi budowane na kontenerach. I to jest też obszar, w którym czujemy się dosyć komfortowo. Mamy tam popełnione pewne sprzedaże historycznie, więc coś tam wiemy. Tu przy AI dochodzi też kwestia inferencji, czyli płynnego i możliwie spójnego, chciałem powiedzieć inkorporowania, no ale po prostu dołączania i wgrywania danych, które już zmodelowaliśmy i których chcemy skorzystać ponownie dla kolejnych przeliczeń. I tutaj jakby to połączenie pomiędzy dwoma bytami, które są oparte na kontenerach, jednak przechowywanie danych długoterminowo odbywa się na warstwach tańszych, aniżeli te wykorzystywane do modelowania AI. Musimy mieć też metodę do przenoszenia tych danych i tutaj też jest konkretny use case. A nawiązując do tego, Krzysiek powiedział tak, duże grupy bankowe i nie tylko telekomunikacyjne również, w Europie przynajmniej, o tym wiemy na pewno, ustandardyzowały sobie mikrousługi na kontenery. I cały DevOps oparty jest również o kontenery. I jeżeli tak na to spojrzymy, no to zasięg tej adaptacji jest bardzo duży. Nie tylko w naszym kraju. Dopowiadając tutaj jeszcze, widzisz Maciek, my Ci nie pozwolimy prowadzić tego podcastu, bo mam tyle do powiedzenia, że... Rzucił ochłap i rozdrapujcie. Chcę dopytać o tą rzecz, która dotyczy słowa AI, które pojawia się teraz w zasadzie w każdej komunikacji, nie? Bo gratulacje zrobienia wspaniałego projektu razem z Beyondem, naszym wieloletnim partnerem biznesowym, więc zawsze przyjemnie popatrzeć, jak to się rozwija na waszej platformie. Powiedzcie mi, przy tej erze AI-owej i erze składowania danych, które zasilają modele, czy widzicie Portworxa jako taki element dla twórców aplikacji, które będą obsługiwać te nowoczesne składowiska danych jako taki punkt wejścia? To też pod to jest to pozycjonowane, czy bardziej róbcie, używajcie, ale nie będziemy wchodzić wam w grę, co robicie z tym? Tak naprawdę jest trochę odwrotnie. To Portworx musiał się nauczyć AI i faktu, że coraz częściej kontenery są wykorzystywane w ten sposób. I na kanwie tego business case'u, o którym wspomniałeś z nazwy, właśnie też odrobiliśmy bardzo duże zadanie, jeżeli chodzi o
rozszerzenie działania Portworxa nie tylko o urządzenia blokowe, ale przede wszystkim coraz potężniejsze S3 oraz NFS-a, który notabene w AI-u jest bardzo szeroko wykorzystywany, nie tylko przez nas, jeżeli chodzi o dostarczanie takiej platformy. Use case'em jest na pewno ta inferencja, o której mówiliśmy. Tymczasowość obliczeń, przynajmniej ja tak postrzegam, tymczasowość jakby ekosystemu, w którym się wykonuje obliczenia AI, niby nie zachęca do wykorzystywania licencjonowanych rozwiązań pod spodem, no bo to ma być przelotne, sobie dostosuje, skończy się liczyć po wszystkim. Natomiast jednak okazuje się, że ta spójność i trwałość działania oraz perzystencja tych danych mimo wszystko, przynajmniej w jakimś zakresie, jest tutaj również kluczowa. Pomogło nam też to, i to jest być może temat na zupełnie osobny podcast, że AI jako taki w świecie supercomputingu nie jest już postrzegane jako zjawisko tak zwane open source'owe albo tymczasowe. AI to już jest enterprise'owe podejście do danych, bo to są po prostu bardzo drogie obliczenia i bardzo drogie warstwy przechowywania. Tutaj nie możemy pozwolić sobie na straty, pomyłki albo przedłużenie czasu, bo to wszystko po prostu ma konkretne przełożenie finansowe. Tutaj Portworx też w tym bardzo pomaga, no bo jest enterprise'owym, jakkolwiek znowu to pojmować, rozwiązaniem zapewniającym ciągłość i trwałość przechowywania tych danych. Czy można sobie wyobrazić taki use case, w którym tworzysz swoje dane, powiedzmy przygotowujesz, szkolisz na infrastrukturze on-premowej sensu stricte, no bo tam to zawsze się dzieje, jakkolwiek ona nie jest nazwana, czy ona jest cloudowa, czy nie, to pod spodem są żywe urządzenia. Jesteś w stanie przesuwać te dane pomiędzy tymi lokalizacjami, tudzież wyciągać już persystentne modele z powrotem do siebie w jakiś taki normalny sposób, tak? I Portworx na to pozwala, czyli nie musisz dbać o tą warstwę przesyłu, tylko robisz to na w zasadzie jednej warstwie kubernetesowej. Tak. Rozumiem, przepraszam. Dziękuję. W sumie to nawiązałeś do use case'u, którego chciałem podnieść już chwilę temu, związany z data mobility między różnymi, i teraz bardzo ważna uwaga, między różnymi platformami, czyli możemy sobie wyobrazić, że klient testowo uruchamia to na platformie X, nie wiem, OpenShiftie czy czymkolwiek innym i chciałby to przenieść na swoją produkcję, która jest niekoniecznie na tej samej platformie, która jest. Tego typu ćwiczenia, tego typu zadania również realizujemy. Tak jak wspomniałem na samym początku, jest to warte zapamiętania z tego względu, że chyba jesteśmy w dalszym ciągu jedynym producentem, który takie rzeczy robi. Jesteśmy zupełnie transparentni, przezroczyści, przepraszam, język polski, przezroczyści dla orchestratora i dla jakby sprzętu, który jest pod spodem. Czyli możemy wystawić to z dowolnej macierzy, z dowolnego udziału plikowego, czy też wspomnianego bucketu 3S-owego. Okej. 3S-owego. Wspomnieliście o pewnej... 3S-owego. 3S-owego. Powiem wam, czyli można by powiedzieć tak, że nawiązując przy przetwarzaniu AI-owym, jakiekolwiek by nie było, mamy coś takiego, że musimy te dane gdzieś przechowywać. No i tutaj dotykamy tego, z czego Pure Storage jest najbardziej znany, czyli warstwy przechowywania i takiego w zasadzie zabezpieczania danych. Powiedzcie mi, jeżeli widzicie zastosowanie Portworxa w organizacjach, w firmach, w których jest on wdrożony, jaki najczęściej model storage'owy jest już wybierany później? Chciałeś, Bogusz, coś o NFS-ie, o obiekcie, coś tam jest jeszcze? Co gra pierwsze skrzypce w tym nowym świecie? W Europie Wschodniej jednak króluje blok. Mamy to swoje umiłowanie do Fiber Channelu. Blok wschodni. Blok wschodni, bądź co bądź, tak. 3S-owe zjawisko w bloku wschodnim, tak. Jednak to dominuje. Macierze blokowe zdecydowanie dominują, jeżeli chodzi o klastry kubernetesowe, na których Portworx działa. Natomiast to NFS, S3 budują te nowe use case'y. To się pojawia stopniowo. Powiedzmy, jest to jeden temat na 5, jeżeli tak podejść do tego statystycznie. Tym niemniej istotne jest to, że w Portworxie tego nie rozgraniczamy. Czyli notabene ustawiając sobie klaster Portworxowy mamy każdy z tych protokołów do dyspozycji. I to jest, myślę, że
zasadnicza zaleta. Pomijając trochę heterogeniczność, to tutaj też nie mamy wycinki. Możesz wystartować nawet na lokalnych dyskach. Możesz blokiem wschodnim nawet na lokalnych dyskach. Później ten mobility przesunąć. Tak jest. Możesz przesunąć blok wschodni dalej na wschód. Dalej na wschód. Albo na bardziej w stronę obiektu. Albo na zachód. Tak. Wiecie co, dlaczego pytam? Bo coraz więcej inwestycji w dość duże systemy przechowywania danych, one jednak są oparte na obiekcie, natomiast bardzo często oprogramowanie, które do tego nawiązuje, używa tych systemów, jest ciągle, no powiedzmy, ze swojej epoki, nie? I rozumiem, że Portworx może być pewnego rodzaju mostem pomiędzy tą aplikacją. Ona na razie korzysta sobie z tego, jak zawsze korzystała z systemów, natomiast w przyszłości przy pomocy konteneryzacji, jakiegoś refactoringu może poruszać te dane w stronę systemów obiektowych. Można to tak ująć, czy raczej to od razu preferujecie, żeby wystartować z obiektem, czy z NFS-em, czy to tak jak wspomniałeś, nie ma znaczenia? Wiadomo, że protokół 3S ma tą zasadniczą zaletę, że może być wielowątkowy i tak zwany multipartowy, więc jednym z powodów, dla którego się przechodzi na ten protokół, pomijając pozostałe cechy, jest ta możliwość zrównoważenia ruchu. Coś, co możemy na NFS-ie też przecież osiągnąć, wykorzystując odpowiednie jego wersje, a w bloku wynika z czegoś innego. Archaizm aplikacji często wynika z faktu, że działają one jednowątkowo, no ale tutaj pomaga nam konteneryzacja, czy Kubernetes, czy którykolwiek z orkiestratorów, bo możemy odpalić wiele kontenerów, każdy działa na jednym wątku, ale odbywa się to w różnych miejscach. Pod spodem Portworxem mamy spięte jeden zasób danych, który zdecydowanie obsługuje wielowątkowość. NVMe, tak jak ewangelizowaliśmy na jego temat już 8 lat temu, to właśnie był protokół stworzony ku temu. Czyli tak naprawdę mamy tutaj metody obejścia tego i protokół tak naprawdę staje się wtedy kwestią wtórną. Oczywiście wtedy pojawia się zagadnienie infrastruktury dostępnej, no ale to już jest zdecydowanie szersze zagadnienie. Prawda, Krzysztof? Okej, nie mam nic do dodania. Niesamowite. To jest moment, w którym musimy tutaj, prawda, podkreślić w tym podcaście. Krzysztof nie miał nic do dodania. To jest ten moment w naszym życiu. Natomiast słuchajcie, idąc dalej, bo powiedzieliście kubernetesowe. Czy Portworx może działać jako taki standalone application, czyli Wash and Go jako platforma kubernetesowa sama w sobie, czy zawsze jest dodatkiem do czegoś, co jakby jest tym orkiestratorem? Zawsze jest Bogusz widzisz, no i daj mi się wygadać. Ale pozwalam. Zaprosiliście mnie na spotkanie, żebym siedział? Tak, jesteś proszę wypowiedz. Maciek, dzięki za to pytanie, więc nie, zawsze potrzebujemy orkiestratora u góry, jesteśmy jakby warstwą, która uzupełnia cały ten silos. I co więcej, Portworx może też istnieć jako narzędzie, jako osobne narzędzie do tego, żeby na przykład backupować rozwiązania oparte o kontenerach. Na kontenerach, przepraszam, nie o kontenerach. Czyli poza jakby Portworx Enterprise, który u siebie dosyć aktywnie rozwijamy i budujemy tą warstwę, nazwijmy to middleware'ową, czy tam jakby rozproszenia tego storage'u, które podpinamy sobie do niego, to również zapewniamy klientom inną usługą możliwość backupowania rozwiązania opartego o kontenery. I jakby nie tylko samych danych, ale również serwisów, które są w środku. Okej, ten backup mnie zainteresował, bo nie jest to oczywista funkcjonalność. Jest rozwiązań backupowych kontenerów dość spora na rynku, albo przynajmniej wannabe backupowych kontenerów. Jak to jest realizowane? To jest jakiś dodatkowy, nie wiem, dashboard, w którym to wszystko jesteś w stanie ustawić, czy to też ustawiasz w jakiś sposób kodem tylko? Czy to jest jakaś usługa bazowa? Z twojego doświadczenia, jak ty to widzisz po stronie klientów? W sensie, jak wygląda na dzień dzisiejszy backup? No, oni mają po prostu standardowe rozwiązania backupowe, które próbują backupować ten persistent storage. Z backupem nie ma problemów generalnie, problem jest z uzyskiwaniem zazwyczaj, ale jak to się mówi, w OPZ-cie było napisane, że ma backupować, nikt nie napisał, że ma odzyskiwać, nie? Więc w sumie spełnione są wszystkie wymagania klienta. Natomiast bardziej mnie interesuje to, powiecie, bo jeżeli chodzi o rozwiązania backupowe, powiedzmy, w obrębie infrastruktury kubernetesowej wszystko jest w kodzie, wszyscy są do tego przyzwyczajeni, to śmiga lata, nie? Tak, ta świat backupowy jest jednak światem, w którym jaki harmonogram ustawiłeś, synu? Jak to zrealizowałeś? Jak możemy wyziąć z tego raporty? Nagle pojawia się jakaś konsola.
Nie? Czy u was jest podobnie, czy to jest właśnie przesunięte w stronę kodu i po tej stronie twórcy jest definicja tego backupu? Jak to jest realizowane? Jako, że Krzysztof był wyraźnie szkolony za oceanem, pójdę w tą modłę i powiem dziękuję za to pytanie. Backup jak najbardziej posiada konsolę. Założeniem jego jest umożliwić nie tylko konzystentny backup, czyli spójny, czyli możliwy do odtworzenia w jednostce czasu. Właśnie nie tylko backup, ale i odtworzenie. Czyli notabene używając Portworxa do backupu naszych usług kontenerowych, dla tych, którzy co nieco to używali, po prostu odbywa się to na poziomie namespace'u, a nie samych danych albo wolumenów danych. Backupujemy wszystko, metadane, usługi, wszystkie definicje, etc. I jesteśmy je w stanie do niejako punktu w czasie na kanwie snapshotu, kopii migawkowej, odtworzyć na dowolny klaster. Wówczas pozostaje nam tylko wtedy uruchomić tą usługę. Możemy to obsłużyć graficznie, możemy to obsłużyć z linii komend, coś co administratorów na ogół najbardziej interesuje, zwłaszcza w kontekście automatyzacji. No i co ważne, backup może być tworem niezależnym, czyli nie musimy budować całych klastrów, w których dopiero możemy uruchomić backup. Możemy uruchomić tylko kilka węzłów, na których nasze usługi będą miały punkt zaczepienia i stamtąd je backupować. Więc możemy zacząć od tego punktu. Notabene bardzo wiele historii Portworxowych, jeżeli zwłaszcza zapytać zespół dedykowany Portworxowi w Piórze, zaczyna się od backupu. Dopiero później przechodzimy do zarządzania całymi klastrami. Konsola, o której mówisz, w której można to wszystko skonfigurować, ona działa w on-premie, w chmurze, czy to dowolnie jest umiejscowiane? Ona działa tam, gdzie masz zainstalowany pod Portworxowy na tym klastrze. Czyli ona jest przywiązana po prostu do tych podów, o których wspominaliśmy na początku. Jakby tak tam jest no cały bo tam ten znajduje control się apka. Możemy sobie to przekierować oczywiście serwisami, ale no jednak binarki są tam. Tam to istnieje, okej. Czyli no trochę odpowiedziałeś na moje pytanie, czyli cała ta część control plane'u, ona podróżuje za miejscem wdrożenia Portworxa, bo wspominaliście o tym takim multiplatformowości tego rozwiązania, tak, że ona może działać i w on-premie i gdzieś tam, możecie troszeczkę rozwinąć ten temat, jak to jest tworzone, na przykład, nie wiem, weźmy Azure'a, mamy trochę, albo Google'a, nie, co nam bardziej pasuje. Mamy troszeczkę w on-premie i trochę w chmurze. Jak to jest realizowane? Mi akurat przyszedł do głowy od razu AWS swoim EKS-em. Jeżeli uruchomimy tam klaster kontenerowy i zainstalujemy tam Portworxa, mamy sobie on-premowo Kubernetesa, który działa nawet na dyskach serwerowych i tam zainstalujemy Portworxa. Jeżeli skomunikujemy z sobą siecią managementową co najmniej, w tym momencie widzimy oba te klastry definicji i wskazując daną usługę możemy powiedzieć wędruj przyjacielu na tamte krańce świata i działaj w tym momencie w tamtym obszarze i możemy to robić dowolną ilość razy, coś a la Storage vMotion poprzez analogię albo po prostu vMotion. Natomiast o dokładnie to samo zjawisko oparte jest Portworx DR, w którym w momencie, kiedy przysłowiowy szlak nam trafi on-prem, a mamy skomunikowaną i zdefiniowaną relację disaster recovery do klastra w chmurze, to w tym momencie usługa płynnie przechodzi do działania w chmurze. Jest to bezprzerwowe, tak jak staramy się to udowadniać na tak zwanych proof of concept. To jest mniej więcej tyle. Natomiast ta mobilność to jest ta podstawa jakby działania tutaj. I Portworx przenosi, w związku z tym, że wspominałeś, że to jest DR, czyli rozumiem, że wraz z całą konfiguracją, z metadanymi, wszystko to przepływa w stronę chmury i jedyne, na co klient musi zapewnić, to rozumiem usieciowienie tego, żeby tam jakoś sensownie też przepłynęło w tamtą stronę, że tego Portworx już nie realizuje. To realizuje część, która musi zostać zrealizowana po stronie sieciowej. Tak jest. Czyli musimy mieć rozwiązania security, GSLB, czy jakiegoś load balancingu, musimy mieć rozwiązania jakiegoś rozproszonego routingu, które zapewnią nam komunikację do tych przeniesionych workloadów, do tych przeniesionych kontenerów do chmury, jeżeli one tam trafią. Okej, czyli cała ta data mobility w kontekście, to jest dość ciekawe, dlatego że akurat dość dużo use case'ów
Tu widzimy w tym momencie tego, że dane mamy w on-premie, których jest bardzo dużo, przenoszenie ich do chmury w celu przetwarzania, że tak powiem, mniej lub bardziej się opłaca. Jeszcze przenoszenie się w miarę opłaca, ale wyciąganie z powrotem się nie bardzo opłaca. Więc dużo tych klientów wykonuje tak zwane przetwarzanie na brzegu. Następnie pewne dane, które już są w miarę sensowne, przetworzone, przenosi do chmury, dopiero na nich wykonuje na przykład ćwiczenie modeli. No i modelami wraca grzecznie do on-prem z powrotem, no bo jakby tam jest na przykład jakieś urządzenie, które, nie wiem, trzeba tym modelem kontrolować, nie? To my jesteśmy najlepszą referencją dokładnie takiego zastosowania, bo też w pewnym momencie stwierdziliśmy, że przetwarzanie jako piór danych telemetrycznych w AWS-ie mniej się opłaca, aniżeli przeliczanie tego on-premowo na naszych FlashBlade'ach. I też teraz do chmury trafiają gotowe modele, ale jak najbardziej potwierdzam zasady. Natomiast Maciek, w nawiązaniu do tych wyzwań, które aktualnie widzicie, to myślę, że całkiem ciekawym pomysłem byłoby zrobienie kolejnego podcasta z czymś, co my nazywamy u siebie Content Block Store. Nazwa pewnie będzie ewoluowała w tym roku na coś nowego, natomiast to doskonale adresuje potrzeby związane z obniżeniem kosztów posiadania w chmurze. Przyzwyczaiłeś się na spotkaniu umawiać kolejne spotkanie, co? Już te korporacyjne. No, już dwa umówmy kolejne spotkanie na tym spotkaniu. Już właśnie 2 mamy umówione, nie? Co najmniej. Ja myślę, że mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy o tym wspomnieć, nie? W kontekście tego wszystkiego. Więc spokojnie to rozwiń, dlatego że widzimy to, że jednak te systemy IoT czy OT, jakby je tam nie nazywać, nie, tworzą ogromne ilości danych w systemach on-premowych i przetwarzanie tego gdzieś tam w formie wyniesionej w całości jest niekoszerne, nie? Więc jak najbardziej, jakbyś mógł rozwinąć chwilę, co tam macie nowego, nadchodzącego, byłoby fajnie. To dobrze, to jeśli pozwolisz, zacznę od początku. Ale zmierzaj do końca, Krzysztof. Dobrze, dziękuję za sugestię, Postaram się to ładnie klamrą zamknąć na sam koniec. Więc tak jak zauważyłeś na samym początku, klienci czy tam nasi partnerzy zwykle kojarzą nas głównie jako platformą storage'ową. Poniekąd jest to w porządku, natomiast zrobimy znacznie więcej z racji tego, ta platforma storage'owa w większości umysłów zatrzymuje się na rozwiązaniach on-premowych. To, co my robimy, pozwalamy klientowi wynieść te dane poza świat on-premowy i jakby zintegrować się czy to z bucketami TRS-owymi, czyli możesz na przykład snapshoty wraz z contentem przenosić sobie do chmury, albo właśnie nawiązać taką nić komunikacji między macierzą, która jest zlokalizowana w on-premie, z wirtualnym bytem macierzy będącej w chmurze. Dlaczego jest to istotne? Bo tak jak zauważyłeś, jakby koszt posiadania danych rośnie, jakby nie jest to pominialny parametr w Excelu posiadania i prowadzenia biznesu, więc co jest zasadne i jakby gdzie klienci szukają optymalizacji, to jest właśnie w tym, jak obniżyć koszt posiadania per terabajt. I to, co my robimy, to na przykład możemy wykorzystać naszą macierz w on-premie i załączyć link replikacyjny z tym wspomnianym wcześniej CBS-em i tylko delta zmian będzie nam przechodziła do ośrodka i dane te będą zredukowane już, czyli jakby cała magia, która jest zaszyta w on-premie, działa również w chmurze, czyli jeżeli uruchamiamy silniki redukcji danych, czyli redukcję danych zmiennym blokiem plus kompresję, to samo dzieje się dla tych danych w chmurze. Innymi słowy, możemy zapiąć jakby klaster między 2 środowiskami, czyli tym on-premowym i chmurowym, gdzie część usług będzie działało w chmurze, część będzie działało w on-premie i możemy je po prostu dowolnie replikować między sobą. Będzie tylko delta zmian wyrzucana. I jest to również use case dla klientów, którzy na przykład rozglądają się za podniesieniem security związanym z przechowywaniem danych, ale nie stać ich na posiadanie kolejnego DC w wersji fizycznej. Więc ten część... Coś mogę tu zapytać, bo rozumiem, że ta komunikacja działa w 2 strony, tak? Czyli jeżeli może działać w 2 strony, tak. Jak sobie radzicie z takim w sumie fizycznym problemem dystansu, no bo tam jest czas, nie? Milisekundy są nieubłagane, jak coś jest daleko, nie? Że poza teorią praktykę jakąś masz u siebie.
Jakoś tak. No to dobrze. I wiecie, na przykład jeszcze w konstrukcji VDR-owej, w której powiedzmy ten backup, czy ta kopia czeka na uruchomienie, to jest naturalne, że ona sobie oczekuje, dostaje tą deltę z on-premu i wszystko jest great success. Większym problemem jest tak zwany ten data presence w obu miejscach, kiedy z jednej strony systemy korzystają i z drugiej. Czy to też taki scenariusz jesteście w stanie realizować na tych rozwiązaniach? Czy jedna strona jest tylko pisalna? Teraz Bogu nie wiem, czy chciałbyś poopowiadać, czy ja mogę poopowiadać? Bo to wiesz... Opowiadaj, proszę. To mnie dożyłem już tej dobroci. Wyżej, Krzysiek, wyżej się. Wyżyję się, dobra. Widzisz, trzymali mnie w zamknięciu przez pół dnia i teraz muszę się wygadać. Wiesz co, tak naprawdę jeżeli popatrzysz na use case'y, które realizujemy, weźmy na razie świat on-premowy, żeby łatwiej nam było to wszystko zrozumieć. Nie? Więc my jesteśmy w stanie między dwoma macierzami stworzyć dowolny łańcuch relacji. Możesz mieć to Active Cluster, czyli gdzieś, gdzie dwa byty po prostu piszą sobie, jakby tworzymy wirtualny byt, który działa na zasadzie jakby takiego logicznego spięcia się tych dwóch macierzy, gdzie zasób jest pisany z dwóch stron naraz. Jest uniform, non-uniform, który może być zaimplementowany do tego typu rozwiązania. Co więcej, możemy wskazać preferencje, czyli jeżeli mamy aplikację, która jest również rozproszona na wyższej warstwie, może ona mieć wskazane preferowane ścieżki pisania drugiego i następuje automatyczna synchronizacja dla Active Clustra. W ślad za Active Clusterem replikacja synchroniczna, natomiast mamy taki, no i jakby na samym końcu replikacja asynchroniczna, czyli ta oparta o snapshoty, o delty zmian i jakby mamy okienko, w którym replikujemy. Ale to, co zauważyłeś, jest szereg aplikacji, które chciałoby być tak szybko przenoszone, jak to możliwe, z jednego miejsca do drugiego, ale parametry łącza nam na to nie pomagają. Dlatego się zaśmiałem, że poza jakby teorią masz doświadczenie praktyczne, bo nawet jeżeli dystans w on-premie, jeżeli dystans między lokalizacjami jest krótszy niż te przysłowiowe 100 km, czy tam 300 km, prędkość światła, fizyka i te sprawy, to jakby pozostawię to na później, to może się okazać, że parametry łącza nie są na tyle dobre, żeby umożliwić nam przeniesienie tej delty zmian między jednym ośrodkiem a drugim na tyle szybko, żeby utrzymać odpowiedni response time po stronie aplikacji. Więc to, co robimy, możemy zostawić replikację, którą my nazywamy nearly sync, i ta replikacja działa w taki sposób, że przenosi dane tak szybko, jak to jest możliwe. Czyli w momencie, kiedy następuje zapisywanie danych po jednej stronie, jakby link replikacyjny zabiera te dane i przenosi na drugą stronę, komituje po drugiej stronie. Okej. I to jest odporne, jest to konsystentne rozwiązanie. W sensie, że zawsze jesteś pewien, że ci to zapisze. Okay. Tak jest. I to rozumiem, jesteście w stanie realizować pomiędzy dowolnymi strukturami, na której rozwiązanie pióra w postaci systemu operacyjnego generalnie działa, nie? Czy to będzie fizyczna macierz, czy tam maszyna wirtualna, czy jakiś tam bit wirtualny w chmurze, tak? Są jeszcze jakieś konstrukcje, nie wiem, jakieś edge'owe rozwiązania, w których ten software, nie wiem, instaluje się na maszynie wirtualnej, czy tylko rozwiązanie takie hardware z softwarem pióra i software pióra w chmurze? Czy jest coś takiego jak standalone version Pure VM? Nie wiem, jak to nazwać. Na dzień dzisiejszy Pure Cloud występuje tylko właśnie w cloudzie, czyli mamy wersję na Azure'a i na AWS-a i tam możemy replikować się asynchronicznie. Natomiast każde pozostałe zagadnienie wymaga istnienia jakiegoś systemu Pure'a, czyli innymi słowy czegoś, na czym uruchomiony jest Purity. Czyli nasz OS czyli Purity musi działać lub w chmurze, lub na hardware'ze Pure'a, czyli de facto na jakiejś macierzy, której z waszej serii. Okej. I do tego, rozumiem, na dodatkowym sprzęcie, powiedzmy w on-premie, na computingu, na którym mamy Kubernetesa, możemy Portworxa uruchomić, w chmurze możemy uruchomić go as a service, jak mnie mam, czy tam dorzucić go jako moduł do EKS-a wspomnianego choćby, tak? Owszem, przy czym nawet on-premowo Portworx tak naprawdę działa as a service, w tym rozumieniu, że licencja na konkretną ilość węzłów to są tak naprawdę godziny, a jak je wykorzystamy pomiędzy właśnie naszymi klastrami, to jest kwestia już wtórna. Mamy do dyspozycji pewien okres czasu, który musimy zaadresować. Albo nie musimy. Ale jednak to nie jest jakiś rdzeń, to nie jest per rdzeń, to nie jest per procesor, rozumiem, to jest per czas, tak? Licencjonowane. To jest czas na węźle obliczeniowym. Węźle w rozumieniu node'a w Kubernetesie.
Okej, czyli licencjonujemy po prostu jakąś pulę subskrypcyjną, czy to się z góry licencjonuje, czy to się używa pay as you go z jakimś rozliczeniem Jest cyklicznym? pewne minimum, bodajże 12 miesięcy, przeliczane na bodajże 96 tysięcy godzin. Natomiast jeżeli dany węzeł nie będzie czegoś robił przez 2 dni, a potem przez 3 dni, bo jest Black Friday i będziesz używał 5 razy węzłów więcej, to nadal może się okazać, że nie dopłacisz ani złotówki za takie wykorzystanie. Rozumiem, czyli w okresie i w czasie, który reprezentuje ta subskrypcja, możesz to dowolnie podzielić. Możesz nic nie robić przez 300 dni i przez 50 rypać na 700%, tak? Czy na tam 9000%. To nie ma tak znaczenia. długo jak się zbilansuje na zero, że tak się zbilansuje, dokładnie. Okej. Czyli nie ma tu takiego limitu, tak jak teraz jest modny, korów, czy tam procesorów. Nie lubimy tego, nie idziemy w tą stronę. Tak jest. Ale subskrypcja jest, cieszę się, subskrypcje lubimy, subskrypcje są fajne, subskrypcja jest to, co wszystkim nam daje paliwo do życia. No dobrze. Jak mówisz o subskrypcji, jak mówisz o subskrypcji, to widziałeś ostatni kwadrat Gartnera? Nie, przyznaję się szczerze, spędzam moje wolne chwile na czymś przyjemniejszym, ale oczywiście możemy się tym, możemy o tym opowiedzieć. Nie będę cię zanudzał. To jest fascynujące. Nie, jestem zaintrygowany. Nie, opowiedz, wielu naszych słuchaczy, widzów na pewno chętnie dowie się, co miałeś na myśli. Okej. W każdym razie po raz kolejny pokazaliśmy, że coś tam potrafimy, więc jakby jesteśmy w tym Gartnerze. Natomiast co istotne, jeżeli spojrzysz w szczegóły tego raportu, no bo tam wiesz, ikonografika super, natomiast jeżeli spojrzysz w szczegóły tego raportu, to zobaczysz, jak wygląda semantyka działań, ale też na co zwracają uwagę, jakie są wyzwania ze świata enterprise'owego i na co klienci zwracają uwagę, na co narzekają. I w tym raporcie Gartnera została bardzo doceniona usługa, którą my nazywamy Evergreen One. Jest to rozwiązanie, które my pozycjonujemy jako usługę SLA as a Service. I ta usługa SLA as a Service sprawia, że klient, negocjując z nami kontrakt, mówi o tym, jakie parametry usługi chciałby mieć, jak dużo terabajtów, na jak długi czas kontraktu chciał mieć i jakby negocjuje sobie 2 parametry tej usługi, jakby terabajt skomitowany i terabajt, który będzie wychodził poza skomitowaną wartość, czyli jakby będzie miał 2 parametry $ per terabajt. W wielkim uproszczeniu. Natomiast co ta usługa nam daje? Ta usługa daje, że klient nie musi wcale myśleć o tym, jaki model macierzy musi kupić, jakie rozwiązanie musi być, jak długo ma dbać, jak patchować, co rzeczy, jakby te wszystkie rzeczy maintenance'owe i te planowania i te inne dziwne twory, które się pojawiają w naszej IT, mogą odejść tak pomalutku do lamusa, bo wraz z tą usługą można powiedzieć, że to jest terabajt as a service z twojego data center. Dokładnie tak, uwzględniając ceny energii elektrycznej. Czyli my możemy, albo my co robimy, albo na samym początku obniżamy wartość o cenę energii elektrycznej, tak żeby klient, no bo jakby są różni klienci, są tacy, którzy posiadają swoją własną elektrownię słoneczną, wiatrową czy cokolwiek innego po to, żeby uzasadnić ESG, ale są też tacy, którzy jakby patrzą na ten prąd, więc podpisując kontrakt, my mówimy, ile będzie kosztował terabajt i jest to finalna cena jakby terabajta i do klienta należy, czy on chce od razu jakby skorzystać z obniżenia ceny kontraktu przez obniżenie o wartość energii, którą tam wyliczyliśmy, będzie wykorzystana, czy też będziemy z każdym miesiącem po prostu, nie wiem, wypłacać mu w kredytach na kolejny miesiąc dokładnie. Więc czyli można dojść do takiego use case'u, że mamy w chmurze, powiedzmy, tradycyjnie kupione jako usługę te wszystkie zasoby Portworx, terabajty i tak dalej, nie? Z drugiej strony w kontekście on-prema możemy przejść do subskrypcji Portworxa, która jest naturalnie elastyczna w jakimś okresie czasu, ale również subskrypcji tej macierzy, na której działa Purity, tak? OS, czyli coś, co pozwala nam na tą data mobility na warstwie samego storage'u, tak? Czyli też nie musimy mieć swojego własnego storage'u, tylko go po prostu wynająć od was. I co dalej? Ten wynajęty storage ma w sobie ukrytą już warstwę, albo raczej koszt związany z posiadaniem terabajtów w chmurze. Innymi słowy, my podpisując umowę z klientem na rozwiązanie w on-premie, te 50 terabajtów czy 100 terabajtów, które podpiszemy, jest przenoszalne w ramach tego samego kontraktu.
Okej, czyli jakby... on może mieć 30 tutaj, 70 tutaj i może... Czyli nie jest ważne, w której infrastrukturze to będzie egzystować. Dokładnie. A co z transferem? No, transfer to jest coś poza nami, więc jeżeli chmurodawca, to jest po stronie już klienta, żeby to zapewnić. Natomiast z punktu widzenia kosztu posiadania terabajta i magazynowania, to już jest w ramach kontraktu. Czy realizujecie też takie usługi z tak zwanymi cloud providerami tiera drugiego, czyli takimi lokalnymi, czyli nie AWS, wiecie, Google i tak dalej, wielkie hyperskalery, tylko firmy bardziej lokalne? Czy ktoś coś takiego realizuje na przykład w Polsce? Jedną już wymieniłeś z nazwy na samym początku. Okej, czyli jesteśmy w stanie, kupując tą, powiedzmy, subskrypcję na terabajty, trzymać dane u siebie w on-premie, w swoim lochach, tak? I możemy bez dodatkowego kosztu przesunąć je do choćby wspomnianego... To delikatna nadinterpretacja tego, co powiedziałeś ze swojej strony. Nie do końca tak to wygląda. Możemy nawiązać współpracę na przykład ze wspomnianym Beyondem do tego, żeby albo inaczej położyć dane klienta właśnie w środowisku Beyonda na tenancie opartym o Pure Storage. I dlaczego mogłoby być to istotne? Bo na przykład klient posiadający ten zasób albo Pure'a u siebie i logując się do zasobów Beyonda będzie przynosił tylko deltę i tylko zunifikowane bloki. Redukcja danych będzie działała, mniejsze koszty związane z posiadaniem tych terabajtów po stronie kontraktowej. Ale musi mieć jakby ten Evergreen kupiony na dwie lokalizacje, czyli na lokalizację dostawcy cloudowego i lokalizację swoją w kontekście takiego modelu na przykład. Tu Maciek bym rozróżnił, bo jakby rzeczywiście trochę zaciemniłem ten obraz, więc Evergreen One dotyczy tylko i wyłącznie produktów, który jest dostarczany przez Pure'a. Pure'a i podpisanymi z hyperscalerami umowy. Więc tutaj lokalnie realizujemy to. Musimy to inaczej zrealizować. Tak, realizujemy to bardziej analogowo, mniej automatycznie, więc rozmawiamy z dostawcami lokalnymi posiadającymi nasz sprzęt i możemy nawiązać tę współpracę na zasadzie jakby usługi takiego dostawcy. Jasne. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, bo myślę, że wątków poruszyliśmy dużo i use case'ów też parę. Ciekawe jest to, że po tej rozmowie przynajmniej, co ja tak mogę podkreślić, to że Pure to nie tylko warstwa składowania danych i ich zabezpieczania, ale przede wszystkim też nowa część tego offeringu, czyli data mobility i zabezpieczanie na tej wyższej warstwie, powiedzmy, software'owej. To dość ciekawa rzecz. I jak dzisiaj pokazaliście, można tych use case'ów parę zbudować dla ciekawych segmentów rynku. Abstrahując już nawet od storage'u, ale w kontekście na przykład autoscalingu, nie? Bogusz, coś do dodania, coś do podsumowania na koniec? Może takie szumne hasło na sztandar na najbliższe 12 miesięcy, w których to zrobimy jeszcze kilka wspólnych podcastów, jak to Krzysztof zapowiedział. Skoro możemy subskrybować kontenery Portworxa, VMware'a i 100 innych rzeczy, dlaczego nie subskrybować storage'u i używać tylko tyle w metodzie pay as you go, ile rzeczywiście potrzebujemy. Krzysztof? Czyli jeszcze dostanę ostatnie zdanie do powiedzenia. To było właśnie to. Dziękujemy za udział. Dziękujemy. Chciałem podziękować za Waszą uwagę i za czas. Ale myślę, że tak, że tym zdaniem, tym hasłem na sztandar, o którym wspomniał Bogusz, myślę, że moglibyśmy zakończyć to spotkanie. Natomiast to jest wspaniały dzień. Jest wiele innych tematów, których możemy poruszyć. Wspaniały dzień. Krzysztof wiele razy powiedział, że Bogusz wszystko już wypowiedział, a nie dodał coś od siebie. Jest to sytuacja niezwykle niestandardowa, moi drodzy, także dzisiaj doświadczyliśmy czegoś nowego. Było mi niezwykle miło. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, do dodawania do ulubionych naszego kanału, zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Słuchajcie, i co? I dziękuję Wam pięknie. Było mi niezwykle miło. Z nami był dzisiaj Krzysztof Szablowski, Bogusz Boszkiewicz, Maciek Leż. Dziękuję pięknie. Dziękuję Wam pięknie.